Nieistniejący browar Perun istniał przez kilka lat, produkował kraftowe piwo. Niektórym bardzo smakowało. Produkował także na zlecenie. Na przykład Czarna Parasolka to był też ich produkt. No cóż, właściciel zmarł. Dzieci stwierdziły, że jest to nieopłacalne, wystawiły na sprzedaż i od kilku lat stoi pusty. To tyle historii spotkanych obiektów po drodze. Na razie. Nowa Wieś i Zalesie. Chyba jedne z najpopularniejszych nazw w Polsce. Nowich wsi jest w Pytę. Miejscowości o nazwie Zalesie znam 4 i to w promieniu 30 km od swojego domu. Temperatura nie rozpieszcza. 32 stopnie. No to dotarłem do Warki. Tutaj się będę wodował. Widzę w miarę łagodne, piaszczyste zejście. Mam nadzieję, że nie obudzę tej pani, która to sobie kima zmęczona pod krzaczkiem. Ale z pompowaniem odsunę się troszkę dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do zobaczenia na wodzie za kilka minut. Zobaczcie, jak mam nieprofesjonalnie przymocowany rower. Ale jak się samemu jest dosyć długo i albo przebywa samemu czasami w swoim tylko towarzystwie, to można dojść do wniosku, przynajmniej ja do takiego wniosku dochodzę, że profesjonalizm w turystyce i w outdoorze chyba jest nudny. Wtedy się już nic nie dzieje, wszystko zawsze jest tak samo, jest rutyna. To tak jakbym do roboty poszedł. Powiedzcie mi, czy wasze wnioski, a może jakieś przemyślenia są podobne do moich. Przecież w takim wypadzie to ważne, żeby coś się działo. Dajcie znać w komentarzach. To jeszcze granice Warki. Mam nadzieję, że później będzie mniej kładów. Takie skarby natury. chwili wahania, wracać czy przechodzić, bo trochę się boję o rower, żeby go nie uszkodzić. Postanawiam jednak, nie wiem co postanawiam. No nie no, przejdę przez to, no co poradzę, no
Nie będę się wydurniał. A jeszcze zobaczę, jaka tu jest głębokość. O, znaczna, ale to nic. Chwilę z wyjściem z Packrafta i z jego przerzuceniem nie powinno być większego teoretycznie problemu. O tyle, żeby on mi później nie uciekł. O kurde, największą masę już teoretycznie przerzuciłem. O, teraz. Robimy to w ten sposób. Tak jakbyśmy startowali z brzegu. No i płynę dalej. I kto powiedział, że Pilica nie jest zwałkowa? To niech teraz to odstrzeka pod wodą. No dobra, jedna zwałka z Karlanki nie czyni. Przepraszam, z Kierniewki. Ale są. Standardowo zapytam, słyszycie to? O to właśnie chodzi. Poza weekendem brzegi niedostępne, stonki nie ma, tylko ja i przyroda. No po prostu bajeczka. A jeszcze jak pomyślę, jaki mnie czeka wieczór, to jestem rozmarzony. Po prostu rozmarzony. Powoli zbliża się godzina mojego papu, bowiem jestem na diecie. No i przy okazji sieknąłbym sobie kawkę. Więc będę się rozglądał za miejscem, gdzie mogę przybić do brzegu. Podsłuchałem te jaskółki, które tutaj latają nad samą wodą i one rozmawiają tak, że prawdopodobnie będzie padać, bo ten facet się na nich gapi. No, sprawdzimy. Nie wiem, czy go widzicie, drapieżca krąży nade mną. W sumie dobrze, że to nie sęp. Chyba widzę miejscówkę na paszę, na papłamciu. Widzicie ten głaz? Koło niego jest jakaś fajna łączka. Mam nadzieję, że jest fajna. I będę mógł tu sobie spokojnie oszamać coś, sieknąć kawkę. Powiem wam, że całkiem zacne miejsce na biwak. Szkoda, że zasypiałe, tak jak wszystko, gdzie ludzie biwakują, ale jest tu całkiem ładnie. Że wam pokażę mniej więcej, jak się wybrałem, więc w tym pasie biodrowym to jechałem tak naprawdę na pusto, bo nie wiedziałem, czy coś kupię, czy nie kupię. Kupiłem sobie 2 piwa, jedno już oduldałem. Tutaj w jednej z tych sakw bocznych na widelec mam kanapki, a w drugiej sakwie mam kuchnię. Natomiast w torbie podsiodłowej, która jest tam skitrana, jest cały sprzęt biwakowy. Wszystko co do spania. To na jutro, na rano, bo to ma dużo węglowodanów. Tutaj mam papryczkę. Tu zaraz wytargam jakąś kanapkę. Pewnie trochę spłaszczona. A tutaj, jak już rzekłem, mam swoją kuchnię, więc nastawię sobie też kawkę, żeby tradycji stało się zadość. A, tutaj mam jeszcze giętą na wieczór i czytnik e-booków też na wieczór. Dobra, biorę się za jedzenie.
No i jak to na sklerotyka przystało, stanąłem na wysokości zadania. Wziąłem sobie kuchenkę alkoholową, tylko nie wziąłem alkoholu. I teraz będę cały czas improwizował. Niestety z ogniskiem. Trudno. Miałem nie używać trangi do w ogniu, żeby mieć choć jeden czysty garnek oprócz tych na gaz. No i co? Nie dotrzymam słowa. Peciarze wszędzie. Powiedzcie mi, o co chodzi z tym, że tu jest miejsce po ognisku, tutaj, tam dalej, jeszcze ze 4. Czy ludzie znaczą teren w jakiś sposób? Dlaczego nie mogą tego zrobić w jednym miejscu? Ludzie, ogarnijcie się, nie musicie naprawdę znaczyć wszędzie terenu i pokazywać, ja tu byłem. Wystarczy jedno miejsce na ognisko, a reszta niech pozostanie zielona. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba że jest inne wytłumaczenie. No zobaczymy. Miałem nie używać tego garnka do gotowania na ogniu żywym, żeby go nie uświnić, no ale chyba nie mam innego wyjścia. Śmieci zostawiam w jednym miejscu, nie mam jak zabrać, bo nie mam żadnej wolnej torby. Może ktoś wykona drugą część pracy. Żegnam to miejsce w miarę czystym i płynę dalej. Sporo tutaj takich wędkarskich chyba chatek, takich małych altanek, których nie wiem, czy nawet się ktokolwiek prześpi, ale prawdopodobnie trzyma może jakiś sprzęt albo tylko fotelik, nie wiem. Fajne to. O, nie wiem, czy go widzicie. Nie wiem, co to jest za ptak w kolorze turkusu. Jakieś sarny mnie straszą. No i jakby chill się chyba skończył, bo muszę w końcu na narciarza popłynąć, a widzę, że tam, gdzie chciałem, nie chce mi się wychodzić. No i przyszedł ten moment, że trzeba wyjść i troszkę go podholować. Tu jest całkiem fajna plaża, żeby się rozłożyć, ale niestety te pierdziawy, które słyszę tutaj z krzaków, sugerują, że ta noc może nie być spokojna. No i druga sprawa, że nie widzę tutaj żadnego obiecującego drewna, a tak jak już mówiłem, zapomniałem alkoholu do kuchenki, a skoro miałem zamiar, o, kolejna plaża, ale znowu bez drewna suchego, a skoro mam gotować na ognisku, to potrzebuję dostęp do drewna, do jakiegoś chrustu, może znajdę jeszcze jakąś fajną łączkę. Zobaczymy, a jak nie, to będzie wszystko na zimno. Pracujące miejsce z kilkoma służkami, łąką, ale niestety nie ma wyjścia. Ten klif ma około 2 metrów wysokości. Muszę płynąć dalej, a słoneczko chyli się ku zachodowi. O,
Tu troszkę lepiej, nie wiem czy widać pod słońce. Co prawda nie będę miał ani zachodu, ani wschodu fajnego. Ale jakbym znalazł jakieś takie miejsce, gdzie można wyjść, to bym sobie spenetrował tą miejscówkę. Ale zobaczcie, tu jest wszędzie stromo i no nie jest fajnie. Popłynę jeszcze kawałek. Popłynę jeszcze za te drzewa, tutaj, tam gdzie widać te dwie wysepki, bo tam wskazuje, jakby miała być jakaś łączka piaszczysta, znaczy plaża, a jak nie, to wrócę tutaj. Ktoś może mi wyjaśnić tą zagadkę, że ja od ponad pół godziny płynę na zachód, a o ile mi wiadomo, Pilica jest lewym dopływem Wisły. Koniec świata, ludzie. Po prostu ja już nic nie robiłem. Nie rozumiem. Przed sobą wał przeciwpowodziowy, a to by oznaczało, że jestem w okolicach Ostrołęki. Co z kolei by oznaczało, że mam całkiem niedaleko do ujścia Pilicy do Wisły. Ale to by też oznaczało, że na dłuższym odcinku będą takie krzoki i że prawdopodobnie będę mógł się rozbić dopiero za Mniszewem. A to z kolei oznacza, że będę płynął po zmroku. A tego ostatniego oznaczenia nie chcę. No nic. Jest niepewność, jest fan, jest przygoda. Patrzyłem, być może miejsce idealne, bo jest jeszcze drzewo, więc nie ma drogi. Nie ma zbyt wysokiej trawy, jeśli dobrze widzę. A czy uda mi się wyjść, to jest osobna para kaloszy. Tutaj widzę taką jakby ścieżynkę. Może nie ścieżynkę, ale miejsce, gdzie będę mógł się przytulić delikatnie, o, raftem. Płytko nie jest, ale to drobiazg. Teraz trzeba się na to wdrapać. I co o tym myślicie? Znajdę lepsze miejsce? No trawy to będą wszędzie, bo teraz się bydła nie wypasa. Tylko że tu jest dużo pokrzyw i musiałbym się od razu przebierać. A tego nie chce mi się, bo ma być 23 stopnie w nocy. Dobra, popłynę jeszcze kawałek. Zobaczymy. Miejsce prawie idealne, zobaczymy. Jeszcze jak będzie drewno, to ja uważam, że lepiej trafić nie mogłem. Chyba trafiłem miejsce idealne, zobaczcie. Niby jest droga, niby lokalne kąpielisko, ale jest kawałek płaskiego. Do palenia też się coś znajdzie. I teraz wam pokażę plażę. I spójrzcie, jaka plaża. Odciągnę rafta sobie z piasku, żeby był blisko namiotu i będzie dobrze. O, już ktoś przyjechał, kuźwa. Miejscówka naprawdę fajna, ale kurczę, ma jeden minus. Nie ma drewna, a jeżeli jest, to jest niedostępne. No i nie byłoby to problemem, gdybym nie zapomniał alkoholu do kuchenki. A tak co, wszystko na zimno i żeby się jutro napić kawy, to trzeba będzie liczyć albo na jakichś biwakowiczów, którzy mogą być u ujścia, albo chociaż odrobinę drewna zebrać. No a dzisiaj co? Kanapa i browarek. Nic więcej nie wymyślę. Wyjazd kanapkowy, ale zanim to zrobię, to ze względu na komary i brak wiatru, to trzeba stestować ten oto wynalazek. Zobaczymy, czy trzeba będzie grać mugę, czy on pomoże. Ojej. Komary zaczynają dokuczać.
Trzeba się wykąpać, zanim przystąpię do jedzenia, to później jeszcze zdążę wyschnąć. Oczywiście ręcznika nie mam, bo po co, nie? Zdradzę Wam teraz coś, o czym Flexstyle nie mówi, a ja, szukając rozwiązania, żeby nie wozić dwóch pompek, znalazłem. Słuchajcie, Flexstyle pokazuje, żeby Thermaresty pompować przez taki smoczek. No i trzymać. Jest to upierdliwe. Słuchajcie, wcale nie musicie trzymać. Zobaczcie. Zdejmujecie wszelkie końcówki i ta pompka idealnie, może nie idealnie, ale trzyma się zaworu Thermaresta. Nie jest to idealnie spasowane, mimo wszystko daje radę i pompuje w błyskawicznym tempie, więc nie musicie nosić dodatkowych końcówek, oprócz tych, które są Wam niezbędne do pompowania tarpa. Mówię, przepraszam, nie tarpa, packrafta. Mówię oczywiście do packrafciarzy. Zobaczcie, ja nic z filmu nie tnę. Spójrzcie, on już się tam naprostował i właściwie koniec pompowania. Spójrzcie, nic nie trzeba nawet dodmuchiwać. Przed chwilą próbowałem naładować telefon, ale miał zawilgocone gniazdo, o, i jak widać nadal ma, więc lipa z łącznością ze światem. Poczekam jeszcze trochę. Powiem Wam szczerze, że nie bardzo wiem co robić, bo w nocy padało. Teraz trochę wszystko wiatr przesuszył i rozpocząłem już sprzątanie, ale boli mnie gardło. No i nie wiem, czy kontynuować spływanie do ujścia i zakończyć wycieczkę tak jak chciałem, chociaż zrobić to nie minimum podstawowe, czy po prostu wsiadać na rower i spieprzać do domu, żeby dobrze się rozgrzać. No, jestem w rozterce, ale na razie idę zobaczyć gościa, który mnie odwiedził i chyba jeszcze tutaj pływa, ale to kto nim jest, to zaraz Wam pokażę. No tak, no to już Wam pokazałem, bo zamiast przyjść i się z nim przywitać, to ja pitoliłem do kamery, więc już go nie ma. Nie chcę przypalić rączki od garnuszka więcej niż to potrzebne, bo założenie było takie, że nie będę go używał nad żywym ogniem, no ale wrodzone gapiostwo mnie do tego zmusiło, więc dbam teraz, żeby go jak najmniej zniszczyć, może spatynować użytkowaniem. No chcę, żeby pozostał taki jak prawie nowy, żeby był tylko i wyłącznie do alkoholu. Dieta dietą, ale ten wafelek po prostu mi się należy. Niestety takie szorowanko to raczej tylko ze starodawnym aluminium, a nie ze współczesnym. Znaczy współczesnym. Chodzi mi o to, że zaanodowanym tego nie zrobicie, bo zedrzecie anodę. To musicie zrobić już w domu. W przypadku anodowanego znacznie delikatniejszymi materiałami, takimi jak mleczko czy inna cholera. Ale widzicie, piasek sobie poradził, nic już nie ubrudzę, a to, że będzie troszeczkę takich tam dziwnych gdzieś tam nagarów, to one i tak się z czasem zrobią z alkoholu.
No dobrze. Jeszcze nigdy tego nie pokazywałem, ale któryś ze znajomych mnie poprosił, co ja zabieram na taki wyjazd. Więc to jest mój pierwszy wyjazd w ogóle bike raftingowy. Ale czy idę w góry, czy jadę po prostu na biwak. No na biwak to trochę więcej gratów zabieram. Ale jak idę w góry na wędrówkę pieszą, to zabieram ze sobą zawsze mój niezbędnik, który waży troszeczkę. Nigdy nie podjąłem próby zważenia go, ale na pewno jest ciężkawy. Materac, poduszeczka, oczywiście namiot i tak dalej. No dobra, ale do konkretów. Co ja tutaj zabrałem na swój pierwszy raz i myślę, że mi się idealnie sprawdziło. Nic więcej, oprócz może ciepłych ciuchów, gdyby zapowiadali zimną pogodę, bym nie potrzebował. Więc tak, jak wspomniałem, swój niezbędnik z przydasiami. On trochę waży, ale tu jest łyżka, zapalniczka, nóż, baterie zapasowe, powerbank, czołówka i tego apteczka, także tu jest wszystko skomasowane w jednej rzeczy. Ja nie chodzę, nie szukam tego, nie zbieram, tylko po prostu wrzucam do plecaka i wiem, że to mam. Poduszka, którą się nie rozstaje. Materac ultralight letni. Ja go używam do późnej jesieni właściwie. Dla mnie jest wystarczający. Zabrałem na ten wyjazd. Zabrałem biwi. Biwi zabrałem z tego prostego powodu, że zapowiadali przelotne deszcze w nocy, a nie brałem tarpa, tylko wziąłem poncho, żeby mieć dwa w jednym, czyli okrycie na rafta, jakby mnie złapał deszcz, i schronienie przed deszczem. Po raz pierwszy zabrałem torbę biodrówkę, która mi się bardzo sprzedała, bo w mniejszej kieszeni mam sprzęt fotograficzny, a w dużej kieszeni to zmieściłem sobie w sklepie po prostu warzywa, które kupiłem na bieżąco w warce, i tutaj sobie jeszcze zmieściłem dwa browarki, których już nie miałem gdzie upchnąć. Co było w podsiodłówce? W podsiodłówce był cały sprzęt biwakowy, a więc śpiwór, który tam się teraz znajduje, biwi, materac, poncho i ciuchy na zmianę. Co było w tych dwóch sakwach? W jednej były kanapki, bo to jest wyjazd praktycznie kanapkowy. Tam jeszcze zabrałem sobie huela do zaparzenia, gdyby mi zabrakło żarcia lub gdybym potrzebował węglowodanów. I zabrałem swój czytnik, żeby mi się wieczorem nie nudziło. W drugiej sakwie była woda. Mój ulubiony kubek, którego mam już z 15 lat, wygląda jak 7 nieszczęść, ale ja go uwielbiam, bo on dosyć długo trzyma temperaturę i w przeciwieństwie do metalowych nie parzy ust. Kawka i zestaw do gotowania alkoholu, którego to nie wziąłem. To znaczy nie wziąłem alkoholu, zestaw wziąłem, więc gotowałem, jak widzieliście, na ognisku. Krótkie spodenki i worek wodoszczelny do sakwy, do torby podsiodłowej na ciuchy na zmianę. Dlaczego tu worek wodoszczelny? Dlatego, że tu jest drugi worek wodoszczelny i jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo upychanie czegokolwiek na niestabilnym rowerze w sakwie to graniczy z cudem, a tu się pakuje do tego wora, jego się kompresuje, tu jest zawór, spuszcza się powietrze i wtedy w tej torbie zostaje jeszcze dużo luzu. W związku z czym właśnie na płasko, tak jak teraz nawet widać, więc na płasko w takim worku wodoszczelnym upycham u góry ubranie. No i wiosła, które widzieliście przytroczone siatką motocyklową do torby podsiodłowej. Aha, woda. Słuchajcie, pierwszy raz na wyjazd miałem wystarczający zapas wody. Jak policzyłem, to tak, w bidonach miałem 1,2 litry, w tym miałem 1,5, to jest 2,700. Jeszcze miałem 1,5 litrową wodę przytroczoną takimi pomarańczowymi paskami na wierzchu ramy, to jest 2,700, 3,200, 4,200 i oprócz tego jeszcze miałem półlitrową butelkę wody gazowanej w tej torbie, więc miałem 5 litrów wody na 2 dni. To jest takie niezbędne minimum, ale tak naprawdę, słuchajcie, nie zabrakło mi tej wody, bo jak doliczymy do tego jeszcze 2 browarki i Coca-Colę, to nawodniony byłem super. Jeżeli byście chcieli coś wiedzieć na temat gratów, których używam,
to śmiało pytajcie pod filmem, postaram się odpowiedzieć. Postaram się też w następnych filmach pisać lub mówić, co zabrałem, dlatego że to się zmienia i niektóre zestawy kuchenne bardziej lubię, drugie mniej. Ostatnio coraz bardziej się przekonuję do zestawów alkoholowych, bo są cichutkie. Natomiast na górską wędrówkę jednak zabieram gaz i to taki fajny zestaw, kuchenka Solaris z reduktorem plus garnek Petrel. I jest to 2 lub 3 razy tańsze od Jetboila, zużywa gazu tyle samo co Jetboil, gotuje w tym samym czasie co Jetboil, a ma tą przewagę, że po zdjęciu osłonki neoprenowej z garnka, gdyby gaz się skończył, to mogę po prostu ją wstawić do ogniska, tak jak tutaj robiłem z tym kubkiem. I to by było na tyle. Widzicie to? No to decyzja podjęta. Na wodzie jest bardzo zimno, bardzo wieje, a ja więcej ciuchów nie mam. Mógłbym założyć jeszcze poncho, ale w nim się upocę jak szczur. Więc spływam tylko do ujścia, przesiadka na rower i do domku. Widzę, że biały kolega tam stoi, więc nie wiem, czy go widać na kamerce, jest tam. Więc tam jest na pewno płytko, a ja bym nie chciał ściągać teraz butów i się rozbierać w brodzi. Spróbujemy popłynąć lewą stroną. Nie wiem, czy to wiatr się zerwał, czy szumi dlatego tak, że tu jest dużo osik, o zaraz je będzie widać za mną, czy przyczyną jest ta czarna chmura, którą teraz widać. Albo zmoknę jak szczur, albo będę miał fart. No nic, płyniemy. Ja tutaj nigdzie nie wylezę, to byłaby jakaś gehenna i męczarnia, a przed deszczem i tak bym nie zdążył pewnie. Chciałem Wam coś pokazać, jeżeli chodzi o amfibio. Przez to, że są takie lekkie, one są, z tego co wiem, powlekane jednostronnie. I zobaczcie, co się dzieje. Ta warstwa jednostronna jest na tyle cienka, że tu, gdzie kapie woda, one bardzo, bardzo często podmiękają. Zobaczcie, tutaj woda nie kapnęła, nie ma żadnych plam. Tutaj ja mogę przecierać ręką. To jest wilgotny nylon, który jest pod powłoką PVC czy tam teflonową. Nie będę się wdawał w technologiczne szczegóły. To tak gwoli ciekawostki. Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości nautyczne tej łajby. Tak mi się dzieje od samego początku i po wysuszeniu wszystko wraca do normy. Zobaczcie, jakie olbrzymie dziewanny. Jestem. Pierwotny, zamierzony cel osiągnięty. Ujście Pilicy do Wisły. No i teraz tak, chmury na horyzoncie, czarne chmury. Idą od wschodu. I pytanie, płynąć do dziury Kalwarii, czy szukać miejsca i wiać przed deszczem. Na razie miejsca do wyjścia nie ma, prawdopodobnie będę musiał dopłynąć do pierwszej główki saperskiej. Im bliżej Wisły, tym więcej problemów. Wisła jest w tej chwili praktycznie niespływalna. Szkoda, że jest zimno, bo bym pewnie zobaczył jakichś ludzi nad wodą, bym wiedział, gdzie jest droga, tak? Mogę wyjść w miejscu całkowicie
nieprzejezdnym i użeranie się z gravelem, który ma środek ciężkości na 1,20 m, 1,30 m po krzokach, no wcale mi się nie uśmiecha. Królowa Rzek Polski. Daje mi trochę w kość, bo to same płycizny, prawie cały czas na narciarza, więc kończę wycieczkę i szukam drogi. No i mam dylemat. Rozsądek mówi: wyłaź, pakuj się i wracaj do domu. Zew przygody mówi: płyń dalej, póki co nie pada. A tam się nawet przejaśnia. Nie wiem, co robić. Jest na brzegu przyczepa kempingowa. Może będzie jakieś wyjście albo ktoś pomoże. Wyjście może niezbyt fajne, ale stoi tu samochód z przyczepą. To, że samochód by stał, to jeszcze pół biedy, ale ponieważ jest z przyczepą, to zakładam, że jest jakaś rozsądna droga. Tylko teraz muszę jeszcze to wytargać, tak żeby niczego nie uszkodzić. Dobra. Udało mi się wykaraskać na brzeg. Wędkarz z tego oto auta śpi, ale jak słusznie przypuszczałem, jest droga. A teraz wam coś jeszcze pokażę. Zobaczcie. Tak wygląda amfibio po kilku godzinach pływania, przez to, że jest ultralight i podmięka wodą. Nie wiem, czy tylko mój egzemplarz, czy inne też. Jeżeli ogląda ktoś, kto jest w posiadaniu tego pływadła, niech napisze komentarz. Z góry dzięki. A teraz spójrzcie na to. No to już koniec trasy. Dobrze jest to ograniczenie do 40, bo bym nie wiedział.